Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Lab AV-IT. Mamy dla Was kolejny wyjątkowy sprzęt, tym razem od firmy Panasonic Connect. Zostańcie z nami. Na warsztat bierzemy wyjątkową kamerę PTZ AWUE-160 od Panasonica, która zrobiła na mnie naprawdę piorunujące wrażenie. A dlaczego? Zaraz przekonacie się o tym w praktycznym teście. No to co, sprawdźmy, co jest w pudełku. To kamera Panasonic PTZ AWUE-160. Kamera Panasonic PTZ AWUE-160 to kamera głównie przeznaczona do broadcastingu i studiów telewizyjnych. Nie wiem, czy wiecie, ale takie urządzenia pracują przy wielu znanych produkcjach typu reality show, które oglądamy na co dzień w telewizji. Można powiedzieć, że kamery PTZ to rewolucja. A czym wyróżnia się propozycja od Panasonica? Między innymi ma najwyższą czułość, szybki, dokładny autofokus czy filtr optyczny redukujący m.in. interferencje. Oprócz tego kamera współpracuje ze studyjnymi torami kamerowymi, dysponuje też czystym slow motion, ma szeroki zakres interfejsów sygnałowych i USB 3.0 z możliwością wykorzystania transmisji 5G. Co ciekawe, w tej kamerze od Panasonica mamy osłonę obiektywu, co nie jest codziennością, jeśli chodzi o kamerę PTZ. Pomówimy teraz trochę o najważniejszych cechach tego urządzenia. Po pierwsze, rozdzielczość, w której pracuje kamera. Jest to 4K 50p lub 60p w 60 Hz. Największe jednak wrażenie na nas w tym urządzeniu robi przetwornik obrazu, który ma parametry f11 na 2000 luksów w trybie normalnym i f14 na 2000 luksów w trybie wysokiej czułości. Pozwala nam to wykorzystać kamerę nawet w bardzo mało oświetlonych przestrzeniach, na przykład podczas realizacji spektakli teatralnych. Zaraz pokażemy Wam to w praktyce. Na potrzeby tego testu zrobiliśmy taką malutką instalację w naszym studio, w drugim pomieszczeniu. Umieściliśmy kilka przedmiotów i na ich przykładzie będziemy pokazywać kolejne wyjątkowe cechy tej kamery. Zaczniemy, tak jak mówiłem, od czułości. Spójrzcie, nawet przy bardzo małej ilości światła przedmioty są widoczne w kadrze. Jeszcze lepiej będą widoczne, kiedy włączymy tryb wysokiej czułości. Także może ta kamera operować naprawdę w bardzo zaciemnionych pomieszczeniach czy przestrzeniach. Mamy z nami też model niższej półki Panasonic PTZ UE-150 i dla porównania pokażemy Wam, jak w tych samych warunkach pracuje jej przetwornik obrazu. W tym momencie w kamerze Panasonic PTZ AWUE-160 ustawiliśmy maksymalny zoom. Spójrzcie, jak obraz jest wyraźny. To wszystko przez to, że w tej kamerze mamy do dyspozycji 20-krotny zoom optyczny. Kamera ma 75-stopniowy kąt widzenia w trybie wideo. Spójrzcie, jak wypada on na tle kamery, którą wykorzystujemy na co dzień w naszym studio. Warto też podkreślić, że kamera ma tzw. Optical Low Pass Filter, czyli filtr dolno-przepustowy ograniczający efekt interferencji przy pracy z ekranami LED. Myślę, że kojarzycie na pewno ten widok, kiedy prezenter w telewizji omyłkowo ubierze koszulę w prążki, czy też kamera widzi ekran LED i pojawiają się takie charakterystyczne zniekształcenia czy po prostu interferencja. Ta kamera bardzo dobrze radzi sobie z takimi okolicznościami. No i zobaczcie, teraz na stole przede mną pojawiły się jeszcze dwa dodatkowe urządzenia, czyli komputer oraz sterownik Panasonic AWR-P150, który będzie służył mi do sterowania naszą kamerą. Chcę Wam pokazać jedną, a w zasadzie dwie rzeczy. Pierwszą taką, że mamy tutaj do czynienia z bardzo precyzyjnym sterowaniem, jeśli chodzi o tą kamerę. Spójrzcie, że ja jestem w stanie naprawdę bardzo dokładnie, po bardzo małym stopniu nią operować, pracować i
zmieniać kąt jej nachylenia. Robię to naprawdę z różną prędkością, bo mogę tym pokrętłem zwiększyć prędkość jej działania i wykonywać naprawdę bardzo szybkie ruchy. Ona jest w stanie obrócić się o 180 stopni w sekundę. I zobaczcie, pokażemy Wam teraz Face Detection, autofocus. Mamy dwa obiekty, które są w tym momencie wyostrzone i pojawi się teraz trzeci obiekt, który kamera nam bardzo płynnie i szybko wyostrzy. A teraz pokażę Wam kolejną ciekawą rzecz, czyli funkcję crop w praktyce. Spójrzcie, ja mam podgląd na cały panel sterowania kamerą w moim komputerze. Tak jak teraz widzicie, mam podgląd na żywo, co kamera widzi, ale mogę sobie bardzo szybko wydzielić obszar, który tylko chcę pokazać i wypuścić przez jedno ze złącz. I zasymulujemy teraz właśnie taką sytuację. W tym momencie obraz, który widzicie, jest całym obrazkiem przez złącze SDI. Wchodzę w ustawienia i w momencie ustawiam sobie funkcję crop, którą włączam w tym miejscu. Mamy crop docelowo w rozdzielczości 1080p i w tym momencie widzicie tylko to, co jest wydzielone w żółtej ramce, czyli widzicie tylko banany. I jestem w stanie to w momencie przełączyć. Oczywiście symuluję tutaj sytuację, w której mamy podłączone kilka przewodów SDI i każdy z tych sygnałów możemy sobie, tak jak zresztą tu widzicie, rozdzielić dany crop na dane złącze, ale teraz przełączę, złączę i będziecie widzieć z powrotem cały pełny kadr, czyli i kubek, i banany, a teraz z powrotem znowu zobaczycie tylko pyszne, żółciutkie owoce. Przy użyciu jednej kamery mamy 3 różne kadry, które możemy przełączać dowolnie tak, jakbyśmy mieli 3 niezależne kamery. Teraz zaprogramuję pracę kamery, jej trajektorię, jak ma się poruszać, z jaką prędkością, w którym kierunku. Mam też włączony autofokus. Jeżeli chciałbym na przykład wykonać to samo ujęcie, ale przy różnych obiektach, które będę miał na mojej scenie. Wybieram odpowiednie miejsce w banku pamięci, rozpoczynam zapis. To wszystko, uwierzcie mi, jest bardzo proste. Kamera już czeka na moje działanie. Na moim laptopie mam podgląd na to, co widzi kamera i wykonuję taki, powiedzmy, delikatny przejazd. Jak widzicie, wychylam znowu drążek delikatnie. Ruch jest bardzo płynny, bardzo precyzyjny. Kiedy pierwszy raz testowałem te funkcje, to byłem po prostu oszołomiony. Zapiszę teraz moją trajektorię. Teraz kamera, jak widzicie, jest w pozycji pionowej, odwrócona w zupełnie innej pozycji niż ta wyjściowa do naszego ujęcia, w którym w pierwszym momencie pojawiał się na waszych ekranach przewód internetowy. I teraz powrócimy do pozycji wyjściowej i do tej trajektorii. Wybieram tutaj odpowiednią funkcję odpowiedzialną za przywrócenie, przypomnienie sobie w dosłownym tłumaczeniu tej trajektorii. Wybieram start i spójrzcie. Bardzo efektownie to wygląda. Gotowa jest do tego, aby odtworzyć nasze ujęcie. Klikam start. I spójrzcie. Nie trzymam dłoni na sterowniku. Wszystko dzieje się automatycznie. I cały ten ruch kamera powtarza, czyli jeżeli chcę pokazać Wam 3 różne przedmioty i inny zestaw 3 różnych przedmiotów w podobny sposób, też tutaj jest włączony autofokus, to właśnie w ten sposób jestem w stanie to uczynić. System pozwala zapamiętywać trajektorię ruchu, uwzględniając szybkość i zmianę głębi ostrości w ramach kadru. Suma zapamiętanych trajektorii może wynosić 5 minut. Teraz pokazujemy Wam działanie 20-krotnego zoomu optycznego, którym dysponuje kamera PTZ od Panasonica. Jesteśmy z kamerą umieszczoną na statywie przy oknie naszej redakcji w odległości około 5-6 km od Wawelu i charakterystycznego balonu, który co jakiś czas fruwa nad naszym miastem. I zobaczcie, teraz używam maksymalnego zooma, dojeżdżam do tych 2 obiektów. Jak widzicie, są bardzo wyraźne i bardzo pięknie widoczne w obiektywie tej kamery. Też powietrze dzisiaj nad Krakowem jest bardzo czyste, więc wszystko to możemy zobaczyć. A tak jak mówię, dzieli nas od tego miejsca całkiem pokaźna
odległość. Kolejną istotną funkcją, która może się przydać na przykład podczas realizacji teatralnych, o których mówiłem na samym początku, jest slow motion, które jest w tej kamerze obecne i tak jak widzicie umożliwia zrealizowanie całkiem efektownego ujęcia. Można powiedzieć, że ta kamera jest gotowa na wszystko, bo dzięki funkcji 3D współpracuje też ze studiami wirtualnymi, przesyłając wszelkie potrzebne dane do komputerów generujących wirtualną rzeczywistość. Nie potrzeba wobec tego żadnych znaczników przy pracy na green screenie. Kamera daje nam możliwość ustawienia różnych formatów sygnału wyjściowego oraz pracuje w zgodzie ze standardem NDI High Bandwidth, który pozwala nam uzyskać bitrate na poziomie do 250 megabitów na sekundę. Oprócz tego kamera pracuje też w protokołach takich jak SRT, RTMPS czy RTSP. Jeśli chodzi o profesjonalne zastosowanie tej kamery, przydatna będzie też funkcja Waveform, którą również znajdziemy na pokładzie tego urządzenia. Kamera posiada też gniazdo SFP+, który umożliwia przesyłanie sygnału wyjściowego z użyciem światłowodu, a także skorzystanie z rozwiązania ST2110, jeśli zakupimy odpowiednią licencję. Panasonic PTZ AWUS 160 posiada też port USB 3.0, przy pomocy którego możemy podłączyć modem 5G i streamować z użyciem sieci komórkowej. Można powiedzieć, że podsumowanie testu takiego urządzenia jest dosyć trudne, bo ta kamera PTZ od Panasonica jest naprawdę rewolucją. Zapewnia wiele bardzo potrzebnych funkcji w jednym urządzeniu. Mamy tutaj świetnie działający autofokus, mamy przede wszystkim doskonały przetwornik ze znakomitą czułością, pozwalającą realizować nagrania nawet w bardzo ciemnych pomieszczeniach. Mamy nawet slow motion, mamy funkcję crop. To są funkcje, które pozwalają używać tej kamery w różnych sytuacjach i zdecydowanie czynią ją najlepszą obecnie w swojej klasie. Co ciekawe, można powiedzieć, a w zasadzie taką hipotezę przedstawić, że z czasem zaczną one być wykorzystywane w coraz większej ilości studiów telewizyjnych czy studiów YouTube'owych. Myślę, że duży potencjał leży tutaj w rynku programów reality show, bo tam właśnie takie kamery, gdzie mimo wszystko jest duża ilość statyki, ale także nie brakuje ruchu, świetnie sprawdzą się te kamery właśnie do takich programów. Można powiedzieć, że te funkcje, które Wam tutaj przedstawiliśmy, to najważniejsze z nich. Natomiast jeżeli zaczniecie konfigurować te kamery, nieco się z nimi bawić i poznawać różne inne, głębsze subfunkcje i subustawienia, także z użyciem platformy webowej, która swoją drogą umożliwi, myślę, że z czasem jeszcze szersze korzystanie z tych kamer w sposób zdalny, po prostu z zacisza swojego, może nawet domu i sterowania tymi kamerami poprzez platformę web. Myślę, że właśnie taka możliwość pracy z tymi kamerami, czy też wszystkie ustawienia, które stopniowo realizatorzy czy operatorzy będą odkrywać, da olbrzymią przyjemność z pracy z tymi urządzeniami.